O, jest Lexus UX. UX jak Urban Explorer, ale UX to też skrót od User Experience. No to zobaczmy, jak jest z tą użytecznością. Zaczynamy od miejsca za kierownicą. Nie mam trudności ze znalezieniem odpowiedniej pozycji. Są elektrycznie sterowane fotele z pamięcią. Wnętrze jest ładne, przemyślane. Bardzo doceniam dwukolorową tapicerkę, bo dodaje temu samochodowi wiele uroku. Tylko że jest tu ciasno, a UX jest dłuższy od Evoque'a. W podłokietniku spory schowek otwierany na dwie strony. Można tu włożyć kabel USB, widzieliście go, i ładować komórkę, jeśli nie masz ładowania indukcyjnego w telefonie. W zasadzie nie narzekam, że go nie mam, bo kiedy włożyłam telefon na półkę do ładowania, więcej tego nie zrobię, a w uchwyty wstawiłam butelki z wodą jak teraz, okazało się, że trudno będzie wyjąć telefon. Sterowanie funkcjami klimatyzacji jest łatwe. Są fizyczne przyciski, bardzo luksusowo podgrzewane, wentylowane fotele i ogrzewana kierownica. I taka uwaga, z ręką na sercu, we wszystkich samochodach, jakimi dotąd jeździłam, może z 5 razy uruchomiłam wentylację foteli. Chyba nigdy nie czułam takiej potrzeby. Ale kiedy nagrywam to wideo, w Polsce szaleją upały, więc podczas testowania UX-a z przyjemnością korzystałam z tej funkcji. Kiedy na zewnątrz jest 35-37 stopni, klimatyzacja ustawiona na rozsądne 22-23 stopnie to podstawa, ale wentylacja fotela to niesamowita przyjemność. Jak zwykle w Lexusie mamy kuriozalny system inforozrywki. Nie mówię, że nie działa, a zespół inżynierów, którzy go zaprojektowali, razem z tym gładzikiem oraz przyciskami, na pewno klepie się regularnie po plecach na myśl o swoim wspaniałym osiągnięciu. Ale to, że coś działa, nie wystarczy. Musi być jeszcze użyteczne. No i nie ma połączenia z Android Auto. Widoczność jest z mojego punktu widzenia bardzo zła. Słupki są masywne, a drzwi krótkie, więc w polu widzenia mam zarówno słupek A, jak i B po prawej stronie. Przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego mam do dyspozycji system kamer i kamerę 360 stopni, bardzo dobrze działające, ale na skrzyżowaniu nie będę z nich korzystać. W mieście UX sprawdza się dobrze. Jest zwrotny, więc łatwo go zaparkować i wyjechać z miejsca parkingowego. Do toczenia się w korku jest w sam raz. Nie jest szczególnie ociężały, ale szybkie poruszanie się to nie jest jego ulubione zajęcie. Po pierwsze, bezstopniowa skrzynia wydaje nieprzyjemny odgłos, ale to jeszcze pół biedy. Gorzej, że już przy prędkości powyżej 100 km na godzinę w samochodzie robi się głośno i przez to trasa po autostradzie nie będzie żadną przyjemnością. A co z podróżowaniem z tyłu?
No nie wiem. Po tym jak wsiadłam do samochodu jako pasażer, odsunęłam fotel do tyłu, żeby mi było wygodnie. Miejsca za mną zostało na zwiniętą pięść. Za Markiem na całą kałabangę. Ale to naprawdę nie jest samochód dla ludzi z dziećmi, w każdym razie nie z takimi, które jeszcze podróżują z Tobą. Ale jeśli poświęcisz swój komfort i przesuniesz fotele do przodu, to z tyłu od biedy da się wysiedzieć podczas krótkich dojazdów. Jest osobna strefa klimatyzacji, jest wygodny podłokietnik. Da się to jakoś znieść. Bagażnik w UX ma pojemność 334 litrów ze schowkiem pod podłogą. Udało mi się mniej więcej zapełnić górną część jednymi zakupami. Chcesz poukładać rzeczy w schowku? Zobaczcie, jak można zablokować podłogę w pozycji uniesionej. Tutaj mamy sznureczek, tu mamy... Tak, to projektował kolejny inżynier i też na pewno jest z siebie bardzo zadowolony, bo rozwiązanie jest tanie i niezawodne. Zanim klub inżynierów zrobi mi desant na kanał. Kochani, mój tato też był inżynierem i był bardzo pomysłowym człowiekiem, ale chodzi mi o to, że nie wystarczy, że coś działa. Ma też wyglądać. Plusem jest możliwość otwierania bagażnika gestem oraz przycisk do zaryglowania zamka po zamknięciu bagażnika. Na zakupy w sam raz. Samochód, którym jeżdżę, to najwyższa wersja wyposażenia o nazwie Omotenashi. To japońskie słowo nie ma odpowiednika w polskim, bo chociaż można je przetłumaczyć jako troskę o klienta, gościnność, to jest to coś więcej. Omotenashi jest wtedy, kiedy czuję się zaopiekowana, szanowana, podjęta tak, jak się da najlepiej. I gdybym była w japońskim ryokanie, gdzie niewiele wygląda tak jak w europejskim hotelu, rozumiałabym pewne osobliwości. Ale Lexus jest marką globalną, pozycjonowaną jako luksusowa, a rzeczy luksusowe mają być dla mnie, a nie ja dla nich. Lexus UX jest wystarczająco użyteczny, jeśli mam nim jechać z domu do biura, potem na zakupy, kawałek obwodnicą, ale nie za szybko. Moim zdaniem w trasę jest złym wyborem, zarówno z uwagi na brak komfortu jazdy z prędkością autostradową, jak i generalny brak miejsca. W Polsce, gdzie większość kupujących oczekuje jak najwięcej samochodu za swoje ciężko zarobione pieniądze, nie wróżę mu sukcesu, co nie znaczy, że nie mam do niego pewnej dozy sympatii. Oceń moje wideo, podziel się nim ze znajomymi i zostaw komentarz. Kolejny materiał motoryzacyjny w następny czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.